Witam wszystkich słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Dziś cofniemy się w czasy, gdy Polska była rozdzierana wewnętrznymi konfliktami, a tron krakowski stał się symbolem prestiżu i władzy. Celem, dla którego książęta gotowi byli ryzykować wszystko. Przenieśmy się do roku 1228, roku pełnego intryg, zdrad i zbrojnych starć. Do bitwy, która rozegrała się pod niewielkim grodem Skała, a która przesądziła o losach Małopolski i o ambicjach jednego z najpotężniejszych książąt. Konrada Mazowieckiego, władcy ambitnego, nieco bezwzględnego, ale i zapisanego na kartach historii dzięki decyzjom, które zmieniły bieg dziejów Polski. Bitwa pod Skałą, zapomniane starcie, które jest jak klucz do zrozumienia politycznej gry XIII wieku. Bo to nie była tylko walka o ziemię. To była walka o władzę nad sercem Polski, nad Krakowem. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku Polska została podzielona pomiędzy jego synów. Ten podział nazywamy rozbiciem dzielnicowym, miał zapewnić pokój i uniknąć bratobójczych wojen. A stało się odwrotnie. Każdy z książąt chciał być silniejszy, bogatszy i bardziej wpływowy. Najważniejszą nagrodą w tej rywalizacji był tron krakowski, stolica senioralna, symbol przewagi nad innymi dzielnicami. W ciągu niespełna 100 lat od śmierci Krzywoustego Polska przypominała szachownicę, na której piastowscy książęta rozgrywali swoje partie. Jednym z takich graczy był Konrad Mazowiecki, syn Kazimierza Sprawiedliwego, człowiek o ogromnych ambicjach, który nie znosił pozostawania w cieniu innych. Rok 1227 był punktem zwrotnym. Na zjeździe książąt w Gąsawie doszło do brutalnego zamachu. Książę Leszek Biały, władca Małopolski, został podstępnie napadnięty i zamordowany. Za zamachem mieli stać książęta pomorscy, Świętopełk i jego ludzie. Czy na pewno? Czy w gronie podejrzanych nie byli również książęta piastowscy? To temat na inny film. W tej historii pojawi się cień podejrzeń. Niektórzy badacze i kronikarze zastanawiają się, czy Konrad Mazowiecki nie miał w tym swojej ręki. Choć dowodów brak, jego ambicje i rywalizacja o Kraków czynią z jego kandydata ukrytego inspiratora. Czyżby bratobójstwo? W każdym razie śmierć Leszka otworzyła drogę do rywalizacji o Małopolskę. Po zamachu sytuacja była dramatyczna. Dziedzicem Leszka Białego był jego malutki syn, Bolesław, zwany później Wstydliwy, a faktyczną władzę w jego imieniu sprawowała matka, księżna Grzymisława. Kraków, pozbawiony doświadczonego władcy, stał się łatwym celem. Kim był Konrad Mazowiecki? To postać skomplikowana, pełna sprzeczności. Dla jednych odważny polityk, który próbował scalić rozbite dzielnice i stworzyć silne państwo. Dla innych człowiek, który kierował się wyłącznie własną korzyścią i który swoimi decyzjami, jak sprowadzenie Krzyżaków, sprowadził na Polskę wieki konfliktów. W 1228 roku Konrad był w szczytowym momencie swojej kariery. Władca Mazowsza i Kujaw czuł, że ma prawo do Małopolski. W maju rozpoczął negocjacje z Grzymisławą, starając się przekonać ją do swojej kandydatury. Ale księżna była nieufna, wiedziała, że jej syn jest prawowitym dziedzicem i że oddanie Krakowa Konradowi byłoby zdradą pamięci Leszka. Na scenę wkracza inny gracz, Henryk Brodaty, książę Śląska. Henryk był politykiem doświadczonym, zręcznym i cierpliwym. Nie miał zamiaru pozwolić, by Konrad zajął Kraków. Powołując się na dawne układy dynastyczne, objął opiekę nad małoletnim Bolesławem i wkroczył do Krakowa jak regent. Jego wsparcie dla Grzymisławy było jasnym sygnałem. Henryk Brodaty działa szybko. W czerwcu 1228 roku zorganizował obronę i zgromadził swoje oddziały w rejonie Skały, niewielkiego, ale strategicznego grodu na północ od Krakowa.
Konrad Mazowiecki nie był człowiekiem, który cofa się przed wyzwaniem. Zebrał swoje wojska, drużynników, rycerstwo mazowieckie i pospolite ruszenie. Jego marsz na Małopolskę był demonstracją siły. Kiedy wieść o tym dotarła do Henryka Brodatego, również przygotował się do obrony. Pole bitwy miało zostać wybrane pod skałą. Lato 1228 roku. Pole wokół grodu Skała pokrywa gęsta mgła. Z daleka słychać rżenie koni i szczęk zbroi. Dwie armie przygotowują się do starcia. Nie znamy dokładnych liczb, ale bitwa była zacięta. Wojska Konrada ruszyły do frontalnego ataku. Był to styl walki typowy dla mazowieckich drużyn. Szybkie, silne uderzenie ciężkozbrojnej jazdy, ale Henryk Brodaty, doświadczony strateg, ustawił swoje oddziały w taki sposób, by wykorzystać teren. Wąskie przejścia, pagórkowate tereny i palisada grodu działały na jego korzyść. Pierwsze uderzenie Konrada zostało odparte. Z każdą minutą bitwa stawała się coraz bardziej chaotyczna. Wojowie walczyli mieczami i toporami, w zwarciu rycerze spadali z koni, a pole wokół skały zamieniły się w krwawą arenę. Los nie sprzyjał Konradowi. Jego wojska, choć odważne, były gorzej zorganizowane. Śląska jazda Henryka walczyła w zwartych szeregach, rozbijając kolejne natarcia. Zaczęła się panika w szeregach Konrada. Legenda wspomina, że w trakcie starcia zginął jego syn, Przemysł, choć historycy nie potwierdzają jego istnienia. Ta tragedia, prawdziwa czy wyimaginowana, miała podkreślić dramat tej porażki. W końcu Konrad musiał wycofać swoje siły. Jego ambicje zdobycia Krakowa runęły przynajmniej na ten moment. Zwycięstwo Henryka Brodatego wzmocniło jego pozycję w Małopolsce. Bolesław Wstydliwy, choć nadal dziecko, miał potężnego opiekuna. Konrad Mazowiecki upokorzony nie zamierzał jednak rezygnować. W kolejnych latach znowu próbował zdobyć Kraków, ale jego porażka pod Skałą była ostrzeżeniem. Sama siła militarna nie wystarczy. Od tej pory Konrad coraz częściej sięgał po polityczne intrygi i zakulisowe układy. W 1233 roku doszło do incydentu, o którym zanotowali kronikarze. Porywczy Konrad spoliczkował publicznie Grzymisławę i uwięził wraz z młodym Bolesławem, których trzymał pod strażą przez kilka miesięcy. Walka o tron seniora to niechlubny okres w historii naszego kraju, a bitwa pod Skałą jest jednym z tych zapomnianych epizodów polskiego średniowiecza. Nie ma takiej sławy jak Legnica czy Grunwald, ale dla XIII-wiecznej Polski miała ogromne znaczenie. Była świadectwem, jak trudne było utrzymanie władzy w epoce rozbicia dzielnicowego. Pokazała, że Henryk Brodaty był nie tylko politykiem, ale i skutecznym wodzem, który potrafił obronić Kraków. Czy Konrad Mazowiecki mógł postąpić inaczej? Czy jego porażka była nieunikniona? A może los Polski potoczyłby się inaczej, gdyby wygrał pod Skałą? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Jedno jest pewne, historia Konrada to historia człowieka, który nigdy się nie poddawał. Jego życie to pasmo porażek i zwycięstw, ale też decyzji, które zmieniły naszą historię, takich jak sprowadzenie Krzyżaków. Bitwa pod Skałą to tylko jeden rozdział tej większej opowieści, ale rozdział, który warto przypomnieć. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Czy chcecie, abym przygotował kolejne odcinki o późniejszych starciach Konrada Mazowieckiego?
o porwaniach, zdradach i wojnach o Kraków? Jeśli tak, subskrybujcie kanał i śledźcie kolejne podcasty. Specjalnie dla Was przygotowałem 2 nowe playlisty, abyście mogli szybciej odnaleźć interesujące Was historie i podcasty. W playliście Histocast znajdziecie moje najnowsze podcasty historyczne pełne emocji, intryg i zapomnianych faktów. Z kolei Zapomniane bitwy to seria poświęcona starciom, o których rzadko wspomina się w podręcznikach, ale które miały ogromny wpływ na los Polski i świata. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem kanału, byśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne fascynujące epizody naszej historii. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.